Generalnie modlitwa, nasza forma, kapucyńska forma modlitwy, to jest jakby rzecz, która mnie do zakonu przyciągnęła, ponieważ ja nie znałem wcześniej kapucynów, nie Franciszka. No słyszałem, że ktoś taki jest, ale jakichś szczegółów nie znałem. Dla mnie modlitwa to jest spotkanie z żywym Bogiem, z Bogiem, który też przemienia mnie przede wszystkim. Franciszek praktykował taką formę modlitwy, która go zmieniała. I dla mnie to jest właśnie istotne, czy modlitwa, którą praktykuję, jest na tyle żywa, na tyle mocna, że przemienia moje wnętrze. Najbardziej lubię modlić się Słowem Bożym. Bardzo lubię, jak nagle, to co się dzieje nagle, Słowo zaczyna stawać się żywe. Jakby Pan posyła taki ogień w sercu i to Słowo prowadzi, nie? No, prowadzi mnie do mojego serca, pomaga mi odkryć coś nowego, zobaczyć siebie w innym świetle, zobaczyć swoje rany, zobaczyć też skąd one są, jak one wpływają na moje życie, co mogę zrobić, oczywiście w świetle Słowa Bożego. Bóg prowadził Izrael do Ziemi Świętej, jakby na podbój tych takich pogańskich terenów, więc no, też to jest taki właśnie obraz, ja tak sobie wyobrażam, że Słowo Boże właśnie prowadzi mnie do takich pogańskich przestrzeni jeszcze, które są we mnie, po to, aby tam właśnie przemieniać i ewangelizować. I myślę, że właśnie tego doświadczał święty Franciszek, dlatego tak szybko też doszedł do wielkiej świętości. Modlitwa jest dla mnie też takim miejscem, gdzie mogę stanąć do walki. Bardzo lubię też właśnie obserwować otoczenie, obserwować ludzi, zobaczyć też ich problemy, ich potrzeby, ich troski i po prostu się za nimi wstawiać. Tego, czego nauczyłem się od Franciszka, to prostoty na modlitwie. Szczerości, prostoty, wytrwałości, ale też takie przekonanie, że od modlitwy się w ogóle zaczyna. Franciszek wierzył, że dzięki modlitwom właśnie tych ubogich braci to inni wielcy tego świata, czy wielcy też Kościoła mogą iść i ewangelizować i to jest skuteczne. Lubię wpatrywać się w Franciszka, tego, który wpatruje się w Chrystusa pokornego, tego, który służy. Od samego początku, kiedy pandemia była w naszym kraju, angażowaliśmy się w posługę w różnych DPS-ach. Przypominam sobie DPS w Czernichowie, w Legnickim Polu, w Jaworznie, w Piekarach Śląskich, gdzie bracia wyjeżdżali z poznowicjatu i tam posługiwali. Ostatnim takim miejscem, gdzie bracia byli i są aktualnie od kilku dni, jest to szpital w Katowicach. Wcześniej posługiwałem tam ja i Marek. Było to bardzo trudne doświadczenie. Z jednej strony trudne, ponieważ widzieliśmy to cierpienie, które dotyka teraz człowieka, ale też piękne z tego względu, że mogliśmy tam nieść tym ludziom otuchę, radość, też taką prostą pomoc, pełniąc uczynki miłości względem nich. Czytając historię pierwszych kapucynów, można tam zobaczyć, że często nasi bracia byli wśród zarażonych, cierpiących, bezdomnych. Dla mnie braterstwo było czymś bardzo podstawowym. Poczucie tego, że jesteśmy dla siebie, że wspieramy się, że działamy we wspólnym interesie i coś robimy, to jest bardzo ważne, wydaje mi się, dla każdego mężczyzny. Dlatego gdzieś charyzmat kapucyński też pozwala mi realizować się w tym, pozwala mi odkrywać, jak jest to dobre. Bez pomocy drugiego brata, bez świadectwa na przykład jego modlitwy, cichej modlitwy, którą podejmuje każdego dnia, cichych posług, co widzę też, obserwuję tutaj u braci wieczystych w klasztorze, bardzo ciche posługi, niezauważalne na co dzień, ale widzę, że rzeczywiście są to takie małe rzeczy, które utwierdzają mnie w tym, że nasz charyzmat jest naprawdę błogosławieństwem, jest darem od Pana Boga. Nasza formacja gwarantuje nam też to, że możemy wspólnie spędzać czas nie tylko na modlitwie, nie tylko na nauce, ale także na czasie rekreacji. Spotykamy się wspólnie, pijemy kawę,
śmiejemy się, czasami też gramy w gry planszowe. Też ostatnio bracia bardzo zaangażowali się w uprawianie sportu. Możemy właśnie razem poćwiczyć, razem zrobić coś dla zdrowia, ale wydaje mi się, że to też wpływa potem na nasze życie duchowe. U nas w zakonie mamy też ten czas, żeby wspólnie razem spędzić go właśnie w radości. Nie tylko jesteśmy skupieni na modlitwie, choć jest to bardzo podstawową rzeczą, jednak też duży nacisk mamy na to, żeby właśnie uczyć się relacji bycia z drugim człowiekiem. I ja się czuję bardzo szczęśliwy, żyjąc tutaj wśród braci i widzę to, co może doświadczać człowiek, który żyje w pięknej rodzinie. Bo ja też odbieram to życie nie jako ekipa biznesmenów, którzy się ugadują na to, że będą podejmować jakieś dzieła, ale jesteśmy prawdziwie rodziną i wspólnie podejmujemy różne dzieła, różne inicjatywy i dzięki temu też nasza miłość wzajemna wzrasta.